Witam. Przedstawiam fragmenty luźniejszej sesji coachingu, w której wspomagam znajomego, który wraca do gry po przerwie. Zapraszam do oglądania. I też widzę, że raz na jakiś czas są dłuższe gry, gdzie jest 0 control wardów, czy tam jeden, to też się pewnie temu przyjrzymy, że wiesz, jeżeli team dosyć cienko No gra, tak, no temu mało ci trzeba, wizji no. zabezpiecza i są takie później momenty w rozgrywce, że ty musisz mieć wizję i mimo tego, że jesteś carry championem, raz na jakiś czas musisz też jej trochę kupić. Jeżeli byś wchodził do Hmm. takiej gry, nie? Jeżeli byś nie znał, jak tam ona się potoczyła i tak dalej, to jaki byś miał wstępny plan założenia na grę? Co by to zwróciło twoją uwagę? Jaki byś pierwszy puffing wybrał? Zacząłbym sobie od Blue. Co zabrał przy okazji Kraba, jeśli by... Znaczy na Diankę to myślę, że bym spokojnie sobie wygrał, tak? Na trzecim, tym czwartym Okej. levelu. W takim bądź razie pytanie, dlaczego blue buff? Co cię skłoniło do tego? To mnie skłoniło, że wtedy mi się kampią, jak wraca jak po full clearze i po jakimś tam krabie, ewentualnie ganku, kampią mi się właśnie potworki przy bocie i wtedy mogę sobie zabić potworki i zejść na bota. A nie zwraca twoją uwagę, która linia będzie bardziej gankowalna, albo wokół której linii warto bardziej grać, jeżeli To skończysz swój znaczy clear? ogólnie zazwyczaj mam taki plan, że zazwyczaj wolę grać wokół bota, no nie, bo jest najbardziej carry. Też zależy, patrzę, czy na przykład widzę, że jak bot będzie puszował, na przykład, że będzie mój bot puszował, to zacznę sobie od raptorków, no nie? I też sobie zrobię raptorki, reda i pójdę sobie na wilki, blue, grompa i szukam ganku na bota, no nie? To już tutaj warto parę rzeczy dodać. Generalnie to tu nie tylko chodzi o samo poszukiwanie, tylko chodzi już o sam Champion Select względem tego, kto na przykład bardziej ci się opłaca, jeżeli będzie nafidowany, a drugie co, na przykład kto jest jeszcze w danym Mhm. teamie win condition, nie? Czyli często masz coś takiego, że nie wiem, mielibyśmy na topie jeszcze na przykład jakiegoś Atroxa, czyli kolejna postać AD. Nawet dajmy sobie jeszcze jakiś bardziej skrajny przykład, że mielibyśmy No to jeszcze na postać też midzie. warto nafidować, tak? Tak, ale dobrze, chodzi mi o to, że jeżeli byśmy mieli na przykład jakiegoś właśnie tego Atroxa, który jest AD, mielibyśmy jakiegoś Yasuo na midzie i mielibyśmy wtedy na bocie nie Yumi, tylko mielibyśmy na przykład jakiegoś Xerata. To jest też kolejny punkt dla ciebie, że wtedy na przykład potencjalnie jedną z głównych postaci, które są AP jest ten Xerat i mimo tego, że on jest supportem, to on może mieć dla ciebie większe value, bo nieważne w jaki sposób oni zagrają, on powinien mieć w danym meczu łatwiej. Oczywiście zawsze będzie jakiś wyjątek, że jeżeli ktoś ci piknie Xerata, a tu masz na przykład 3 albo 4 tanków, no to też on za wiele sam nie zrobi, nie? Nawet pomimo tego, No że jest tak, tym apekiem, ale tak. według mnie to, co jest bardziej wartościowe, to jest im jest bardziej niższe elo, to pierwsze co, zadajesz sobie pytanie, gdzie ty jesteś w stanie się najbardziej skutecznie nafidować, a od czego będzie zależała odpowiedź na to pytanie. Jaki będzie follow-up oraz łatwość ganka, czyli co, patrzysz na przykład na takie rzeczy, kto będzie miał jakiś rodzaj stuna albo slowa, czyli jeżeli chodzi o tam Kęcza, będzie to Jęzor w postaci slowa, później stuna oraz W, No wiem o co chodzi, no. czyli już ma jakiś niezły follow-up do No to już ganka. zwracam na to uwagę. Mhm. Druga Patrzę sprawa, na to no. też, zwracam uwagę na przykład na bocie, jak widzę jakąś Leonkę czy coś, no to Mhm. wiadomo, że tam też będzie warto zgankować, tak? Tak, tylko Bo że MFK z Yumi, no to tak średnio do ganka, no nie? no tak, no tutaj nie ma takiego za bardzo ciekawego setupu, bo w sumie główne co to jest jakiś slow od Q, albo powiedzmy jej jeżeli chodzi o slow. Nie tak to poza bardzo No, tym w sumie za bardzo nie ma. Więc w tym przypadku raczej Tamkecz ma trochę lepszy setup, tym bardziej, że też warto sobie patrzeć na to, jak bardzo postacie są zasięgowe, bo ty jako Jax masz trochę problem, jeżeli dana mhm. postać ma i flasha, i ma jeszcze No E na przykład, nie? zauważyłem to, no. Jeżeli chodzi Wczoraj o sam zbiegałem początek. właśnie gierkę, to właśnie widziałem, że miałem problem czasami na Gina doskoczyć go, no, żeby tam jeszcze miał Leonę na supporcie, czy tam kogoś takiego, Aha. co mnie odpychało i nie mogłem naprawdę dojść do niego. Tak, i jeżeli chodzi o tą Lux, to tutaj jest trochę bardziej long range, nie? Że ona ma też trochę po prostu Mhm. zwiększony range i też ma trochę stunów, więc generalnie co do tego bota, trochę to będzie utrudnione, ale jakby nie patrzeć, główny potencjał carry, fajniej by było, żebyś grał wokół tej dwójki, bo nawet jeżeli on będzie 0,2, to on będzie w stanie i tak później robić robotę, że właśnie Tak, będzie miał tam dokładnie. trochę HP, nie? Bo to jest taka postać bardziej supportowa. Więc ja bym w tej grze raczej nie chciał kończyć swojego puffingu koło topa,
No bo grasz na dwóch kloców, nie? Bo to, Mhm. czy oni będą 0,3 czy 3,0 nie ma aż tak dużego znaczenia, więc sobie zacząć puffing od topa i stopniowo powoli przesuwać się do bota, I żeby właśnie z nimi bota. współpracować. Zacząć sobie od tego blue, co powoduje gorszą pozycję. Tym bardziej jeszcze nawet jesteś sobie w stanie przyjąć coś takiego, że możesz zrobić szybkie 3 kampy i zejść na tego bota, jeżeli oni się już tak mocno poobijali, bo już nawet widzimy, że nie ma tego exhausta, oni nie mają żadnych summonerów, czyli szansa na to, że oni zrobią coś głupiego jest większa, tym bardziej ty się możesz częściej nafidować. Dobra, zobaczmy sobie, jak ty robisz kampy. Czy je kajtujesz i przerywasz autosy? Jak to jest w wykonaniu dżungli? No widzę, że nie przerywasz autosów. Wiesz, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o przerywanie autosów Wiem, moba? o co ci chodzi, no. No to możesz mi powiedzieć właśnie tak dla pewności, na czym to polega, żebym był pewien? No chodzi o to, że pewien, nie każdy tam jakiś tam w dżungli jakiś tam stworek ma jakiś swój tam ręcz, tak? I w sensie jak wyjdziesz delikatnie poza tego ręcza i go uderzysz, to on do ciebie nie uderzy. Jesteś w stanie przerywać animację autosa jego, nie? Czyli jeżeli go trochę A, tylko kawałek wiesz, dalej to się spulujesz... skupiłem też na tym, co się na bocie dzieje, tak? Dlatego Aha. też tak wiesz. Tak, tak, rozumiem, ale generalnie to będzie rzecz dosyć wartościowa, no bo jakby nie patrzeć, Ja chyba tak gram właśnie to wpływa na każdą twoją grę, nie? Więc normalnie, jak jest, się nic nie dzieje, to wiesz, to sobie okej, rozumiem, o co chodzi. to sobie za chwilę przejrzymy temat, jak to będzie wyglądało. Czyli tutaj powiedzmy, że koncentrować się na bocie, ale i tak, nawet jeżeli to i tak fajnie by było, żebyś odsyłał tego kampa. Dobrze, że robisz to. Fajnie, no i co, wyjdzie double kill. Yumi nawet jeszcze podchodzi. Yumi próbuje walczyć z analog. Bo nie zużyłeś smite'a na sam start na blue buffa. Czy wiesz, na czym polega różnica, że jeżeli uderzysz pierwszego kampa smite'em, Nie. a drugiego? Polega to na tym, że ty wtedy szybciej sobie wbijasz level drugi, więc ty wtedy częściej jesteś w stanie wykorzystać sobie W, nie? Jeżeli wbijesz sobie teraz przewagę levela smite'em, to później będziesz miał trochę więcej cooldownów na W, więc wychodzi na to, że jeżeli sobie byś zużył pierwszego smite'a na tym, albo pierwszego Dobra, smite'a na tym, wiem, o co chodzi, to ci no. wyjdzie odrobinę szybciej, nie? Więc to też warto, ja bym proponował jego smite'nąć i sobie później dobijać tego grompa. Druga sprawa jest jeszcze taka, jest to trochę rzadszy przypadek, ale warto też mieć to na uwadze, że jeżeli szybciej ty sobie wbijasz level następny i nie jesteś na low HP, to nawet jeżeli by cię chcieli zrobić jakiś early invade, no to też wtedy jesteś mniej na to podatny, nie? No dobra. Czyli tu oni sobie zginą, ty sobie będziesz robił grompa, tu go nawet nie powinieneś przerywać, bo oni mają w sumie w tej chwili trochę zbyt dużo HP, ty raczej powinieneś mieć trzeci level na to. Dobra, idziesz sobie po trzeci level, oni podbijają wave'a, Lux troluje. Dobrze. Na midzie jest duże obicie. W każdym bądź razie obydwie twoje linie wymagają sporej pomocy. Tam jest potencjalnie jakaś łapanka. Chcesz generalnie się skoncentrować głównie na swoich zasobach. No i tutaj to wszystkie linie wymagały pomocy w tej grze akurat. No, to prawda. Często tak będzie, ale wiadomo, że stałe zasoby są dla ciebie najważniejsze, nie? No wiem. Dobra, tutaj jeszcze jest taka całkiem fajna sprawa, bo teraz akurat może to nie jest dokładnie ten moment, ale im bardziej jest wysunięty gracz, jeżeli chodzi o mida, bo tu mamy jeszcze na przykład jego creepy w sumie całkiem blisko i mu dają wizję tutaj, ale jeżeli te creepy by się przesunęły dalej, czyli byłyby plus minus gdzieś tutaj, plus on też by był przy tych creepach, a tu masz Ja tego bym Fiza nie na low, zobaczył nawet. to no. wtedy tu masz taką sferę, gdzie wieża ci jeszcze kawałka tutaj nie daje wizji, więc jeżeli idziesz od tej strony, pierwsze co, no jesteś w stanie łatwiej go sobie później zajść, nie? Jeżeli on by chciał gdzieś tam uciekać do wieży, a drugie co, no to wtedy trochę ta wizja lepiej działa, więc też nieważne w sumie, z której strony wychodzisz, i tak wolałbym, żeby to było trochę bardziej od tej strony, nie? Jeżeli już miałeś taką możliwość. Dobra, i tu jest problem, bo zużyłeś swoje E, wbiłeś się w chłopa, on już zużył swoją mobilność i według mnie po tym kliku, mniej więcej 3,17, powinieneś już sobie odpuścić, bo on cię teraz będzie niepotrzebnie kajtował, a ty nie chcesz być podatny na ganka, Racja, no. bo ty nie chcesz teraz być, bo Diana wstępnie może być koło topa, przynajmniej powinieneś mieć w tej chwili takie założenie, a drugie co, widzisz, że top ma prio, nie? Więc jeżeli top ma prio, no to wiesz, że tam rzadziej ci pomoże zejść, więc wolałbyś w tej chwili mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie on sobie zużył W, raczej się już po prostu wycofać, bo teraz ty będziesz bardzo na low HP, więc jest szansa, że ona na przykład w tej chwili by cię nawet zabiła. Okej, jest spalony flash za flasha, ale to i tak nie jest dobre dla ciebie. Bo ty w tej chwili nie masz flasha na Wiesz co, swojej dżungli myślałem, na że low HP. Fizz bardziej mnie zafollowuje,
Wtedy myślałem, że po prostu Fizz mnie bardziej sfollowuje i coś, że go jednak zabijemy, tak? Ale wiesz o co chodzi. Im jest niższy elo, tym bardziej Ale koncentrujesz jednak. się na tym, żeby włożyć zasoby w siebie, a nie w Tak, innych, tak, nie? tak. Więc, bo szansa procentowa na to, że oni dobrze zagrają. No bo teraz Diana, jeżeli jest ogarnięta, to ona już powinna do ciebie lecieć, a ona widzę, że nawet jeszcze jest greedy na Przyjdzie, kraba. zobaczysz, przyjdzie. Tak, bo ona w tej chwili powinna lecieć, jeżeli jest ogarnięta, powinna nawet No bo skipnąć. widziałem, że byłem na Fizie Tak, powinna i skipnąć. pójść do mnie, no nie? Tak, powinna skipnąć tego kraba i już cię od razu tutaj bałamucić. Według mnie to już nawet po tej akcji, jak ty jesteś tak mocno bity, to sobie nawet zrób ten recall, to przyjdziesz, nawet jeżeli przyjdziesz spóźniony i ona by już zaczęła robić twojego kampa, to To zabiję po prostu, to nie? chociaż był, a czy no może niekoniecznie by się zabił, bo jest przewaga levela, ale chociaż miałbyś większą szansę, że ci Fizz albo bo właśnie Tamken zejdzie, a jak ty jesteś na takim low HP, no to ona później Jest na tym przychodzi i cię to, łapie, to nie? nie wierzył w to, że zejdą, nie? O, przyszła widzisz. Bezbrałem wszystko. Tak, tylko chodzi mi bardziej o to, że jeżeli ty masz taki stan zasobów ataki, Wiem, o co to ci chodzi. zwiększasz szansę na to, że przyjdą, nie? Nieważne co oni tam zrobią. Więc tak wracając, raczej correct playem to było pierwsze co wysunąć się, żeby się nie dać ubijać jako pierwsze, a drugie, jeżeli już nawet dałeś się obić, to raczej sobie zrobić recall i wrócić na dużym stanie HP, bo to, że w tej chwili pykło, no to w sensie, że wziąłeś tego red buffa, no to bazuje mocno na Może jej... w tej grze może nie pyknąć, no nie? Tak, no to bazuje mocno na jej niekompetencji, bo ona w tej chwili jest niewidoczna. Okej, bo ona sobie akurat zużyła smite'a, No. ale mogłaby sobie tak stać w krzaku, żeby wejść w takim momencie, żeby to Że na przykład sobie mogła skończę dobić, nie? reda, a ja sobie przejdę tam dalej i ten. Tak, mogłaby cię na spokojnie złapać, No, albo jest mogłaby głupia, zużyć no. swojego spela, kiedy ty jej nie widzisz. Ona się głupio pokazała wcześniej, nie? Więc ty No. mogłeś zareagować. Tutaj powinieneś odpuścić już tego topa, bo ona raczej już to powinna zabrać. Nawet chyba była widoczna jeszcze bodajże na minionach, tak, nawet była jeszcze widoczna na minionach. Bo to jest też w ogóle swoją drogą Nie, fajna to sprawa. zwróciłem uwagę, Tak, tak, ale że tu widać, no. jeżeli właśnie inwajdujesz dżunglę przeciwną, to też sobie czasem na to zwracałeś uwagę, że warto jest te kampy bardziej w tę stronę Tak, tak. kajtować. Polecam, że cały twój team jest bardziej wysunięty. Robisz invade, jak najbardziej. Dlatego, że póki co oni mają dalej praktycznie ten full HP, jeżeli chodzi o minę. Tu jest bodajże trochę lepiej. Pozabijali, jest sama Lux, więc ona może być dla ciebie później fajnym kąskiem. O, w takim przypadku, to jest też w sumie całkiem, że na podstawie tego, jak widzisz swojego wave'a, widzisz, że ten też będzie tu za chwilę przechodził, więc tu się możesz niepotrzebnie dać pokazać. Tak, O, to tak totalnie teraz. zwróciłem uwagi, no, No. nie? Bo teraz, jeżeli ona jest ogarnięta, to zamiast włazić tutaj do krzaka, to się wycofa. No ale dobra, to jest silver w końcu, nie? Tylko wiadomo, że im będzie wyższy poziom rozgrywki, to tym większe to Tak, będzie miało tak, znaczenie. bardziej to tak. Zachodzisz, jeszcze jest Dianka. Nie, sporo osób. Powinien się nawet być w stanie tą Dianę albo zabić, albo obić co najmniej. Dobra, jeszcze przychodzi Lucian już w tempo. Dobra. No to co, pójdziesz sobie na kraba. Chociaż w tym momencie, jeżeli byś trochę szybciej zwrócił uwagę, tak mniej więcej plus minus w tym momencie, że on się Tak, zabija tylko nie w E. przewidziałem tego, że wiesz, że oni tam pójdą się wyjebać, nie? Tego Lucjana. Tak, tak, ale wiesz, tutaj akurat w trakcie bicia kraba możesz jeszcze zanim zużyjesz E tam nawet chcieć podejść, bo chodzi mi tu o to, że on znowu zużył następne summonery plus wszystkie swoje spele, więc jak on tu w tej chwili idzie, to zobacz, że on w tej chwili nie powinien mieć bezpośrednio wizji plus minus z tej strony, nie? Więc jeżeli tu sobie gdzieś za chwilę Tak, stoisz, tak, to ty tak. sobie w niego robisz skok, jest coś złapane, to jest właśnie wtedy wykorzystanie tych interów. No tutaj musisz, wiesz co, to jest akurat takie bardzo close, bo jeżeli on ma w tej chwili E, to byłby w stanie uciec, ale dobra, to jest powiedzmy bardziej testowanie limitów, bo jeżeli on by miał to E i by się trochę lepiej pozycjonował, to mógłby akurat tu się w tej chwili wycofać. Jeszcze sobie zobaczymy twojego golda, masz ponad 1000, 1100. Jeżeli w tej chwili nie masz tutaj supporta, który by cię wyganiał, czy tam innej osoby, to równie dobrze, jeżeli jesteś aż tak daleko od kampów, cofasz się w pierwszym krzaku i się rekalujesz. Więc w Nie sumie wiedziałem, że będzie chciała pójść na Grompa, ale widziałem, że jest mój team i Tak, no to tutaj po nawet prostu za bardzo nie zabiliśmy. musisz się... Tak, tym bardziej, że ona to robi solo, więc to już po prostu już sobie nawet przesadziła. Ile ty masz zasobów i jaki masz spike w bazie? Nie? No bo teraz masz dwie opcje, plus minus z tego w tej chwili momentu. Pierwsza opcja to jest, że albo sobie robisz ten recall od razu i później idziesz w kampy, albo
w tej chwili sobie bijesz jeszcze trochę, żeby na przykład sobie uzyskać jakiś spike, nie? Czyli jeżeli tam masz w tej chwili na Shina i byś jeszcze potrzebował trochę więcej golda, żeby sobie kupić coś innego, możesz na przykład się cofnąć po 2 kampach, nie? Pójście bez wydanego golda w 4 kampy byłoby już totalnym intingiem, ale w takiej sytuacji, jeżeli wszyscy są na mapie i póki co jeszcze grają w miarę safe, bo oni grają jeszcze w miarę w swoich bezpiecznych przestrzeniach, jeszcze oni nie zaczynają pushować, to wcale nie głupim pomysłem byłoby się zrecalować od razu po to, żeby mieć w miarę silny spike, tym bardziej, że w takim przypadku sobie właśnie przypuszczamy, że Diana robi to samo i dzięki temu jesteś w stanie być silniejszy na mapie. Mówię, że jeszcze jest zawsze taki wyjątek, że jeżeli ci mocno brakuje do jakiegoś turbo spike'a, no to sobie zrobisz z tego 1 albo 2 kampy, ale bardziej bazujemy na tym, jaki jest stopień w tej chwili grania mapy, nie? Bo my widzimy, że za chwilę mapa będzie chciała grać. W chwili masz ponad 1000 golda niewydanego w plecaku, a równie dobrze mógłbyś sobie zrobić zamiast tego 2 kampy, ale być tutaj teraz silniejszy, nie? Dzięki czemu ta akcja na bocie wyjdzie zdecydowanie częściej. Jedno z takich prostszych rzeczy. Tu ten flash. Okej, jeszcze w sumie nawet całkiem. No ale to sobie raczej ją powinnaś dobić, ona już zużyła wszystkie spele. Dobra, teraz pytanie, co zrobić z wave'em. Widzisz, że jest pchany, więc równie dobrze można to sobie zostawić, bo to będzie w tej chwili freeze. Mam nadzieję, że ty w tej chwili... Ja chyba Drake'a zrobiłem. O kurwa, bardzo źle. Ale wiesz Ale dlaczego? widziałem, że z Diana Tak, ale widziałem, że jest Diana na topie i po prostu wolałem to wykorzystać i wziąć sobie Drake'a. Tak, nie? rozumiem, no bo w tej chwili jakie masz informacje? Wiesz, że cała trójka jest koło topa, wiesz, że są bardzo daleko od ciebie, zanim do ciebie byliby w stanie dojść mi jakieś co najmniej 30 sekund, nawet może trochę więcej, w zależności od movement speeda i tak dalej. Ale problem jest taki, że w tej chwili ty masz po prostu zbyt małą liczbę HP i jeżeli schodzi chociaż jedna osoba typu Lucian, a szczególnie jeżeli schodzą 2 osoby, to ty robisz tak długo tego smoka, tym bardziej, że cały czas będziesz na low HP, nie? Więc nawet wystarczy jakiś ward za ścianą Okej, no rozumiem to. i No. ją cię po prostu obić, więc jeżeli chcesz coś wykorzystać, to zamiast smoka, bo on jest po prostu zbyt dużą inwestycją czasową, lecisz sobie na przykład na jej kampy sprawdzić, bo tutaj w takim przypadku, jeżeli sobie face-checkujesz na przykład w tej chwili koło kuraków, jeżeli ID Carry zrobi taką zmianę puffingu zamiast pójść od razu na bota, wtedy powinien sobie stracić znacznie więcej niż jeżeli sobie pójdzie na przykład taki i sobie zrobi warda za ścianą, nie? Wtedy raczej byś tylko spotkał tylko Lux, czyli wtedy jest zdecydowanie większa szansa, że z tym ultem byś sobie z nią poradził, nie? Nawet jeżeli by Lucian do ciebie nie zszedł, to na wyższym poziomie rozgrywki by cię po prostu złapali, nie? Więc to i tak warto wiedzieć. Masz w sumie kilka opcji, no bo pierwsze co to jest, że robisz sobie recall od razu i sobie lecisz pod topa, żeby bronić swoje kampy, tylko że wtedy masz... Nie, to było właśnie takie, wiesz, takie ryzykowne. Musiałem zryzykować na Drake'em, że może dobra, zrobię go, cofnę i myślałem, że trochę bot mi zajdzie, też pomoże, no ale nie zszedł. No tak, No ale wiesz, trudno, tak. no tak, rozumiem. A czy wiesz, akurat w tym przypadku to Zapłaciłem masz za jeszcze, taki błąd, to masz no. jeszcze MF-kę, która jest w sumie całkiem dalej. Więc tak generalnie to albo sobie robisz recall, albo sobie robisz ten invade. Sądzę, że invade w tej chwili byłby Tak, ale Yumi ma najbardziej. swoje HP, no nie? To by miało sens, a w sumie jeżeli chodzi o Drake'a, to będzie najmniej użyteczne. Nie? No dobra, masz już w sumie w tej chwili całkiem sporo golda. W sensie teraz jak sobie widzisz, jak sobie patrzysz na taba, to widzisz, że jesteś zdecydowanie silniejszy, nawet jeżeli ona ma więcej kampów zrobionych, więc fajnie jest tam iść i nawet próbować się w tej chwili obijać. Tutaj warto jest sobie podchodzić, właśnie No, sprawdzać. No, warto po sobie do nie krzaka, weszła, do no. krzaka, tak, No. tak. Bardzo fajnie. Przez to, że Fizz tam poszedł, to bronisz tego mida. Okej, palisz i po tym, jak on zawsze pali E, to ty już nie masz na Powinien się cofnąć, No, to już musisz się wycofać. Tutaj trochę mnie pobiją, ale... bo on już cię później nie potrzebuje, tylko właśnie będzie obijał. Teraz tym bardziej, jeżeli by miał Fizz jeszcze ulti, to mogłaby być opcja próby podejścia, tylko jedyny problem jest taki, że już przez jakiś czas nie była widoczna Diana. Czyli byłaby taka szansa, że 2 na 2 byście po prostu nie wygrali, więc to tutaj nie ma sensu. Dajmy sobie taki przykład, że w tej chwili zamiast tylko tych 2 kampów, które stoją, miałbyś jeszcze blue buffa. Czy wiesz, jaka jest różnica, jeżeli byś sobie zrobił najpierw te 2 kampy, a później blue buffa? W sensie, jakie to będzie miało benefity? I czy czasem tak robisz? Nie. Chodzi mi o to, że wtedy, jeżeli na przykład byś sobie zaczął od tego i później byś sobie zrobił te kampy właśnie jako 3. oraz 4, to jest to wygodniejsze niż jeżeli byś sobie zrobił 3., 5. czy 3., 4. oraz 5, bo wtedy jeżeli pójdziesz sobie następny puffing,
to możesz pójść sobie bezpośrednio bez czekania właśnie na A, Grompa. rozumiem o co chodzi, Więc no. szybciej ci Mhm. trochę po prostu kampy wstaną, a drugie co to jest, że też przez dłuższy czas będziesz miał dzięki temu blue buffa, nie? Bo jeżeli go zrobisz na samym Mhm. końcu, jako właśnie kamp 5, no to wtedy przez dłuższy czas będziesz go w stanie posiadać i go wykorzystać na przykład w walce. To, co jest w tej chwili bardziej wartościowe dla ciebie, to jest to, że jak wchodzisz do danej akcji, to patrzysz na intencję ruchu graczy, bo jak ty wchodzisz do akcji, to ona sobie robi jakąś tutaj manewr dookoła, nie? Więc akurat w takim przypadku raz na jakiś czas będziesz chciał dosłownie chwilę poczekać gdzieś na krawędzi range'a, zanim chłop ciebie obije, czyli tam gdzieś plus minus tutaj, no bo on jeszcze ma akurat doskok, ale nawet jeżeli doskoczy do ciebie, to jest trochę lepsze dla ciebie, bo wtedy Lux ciebie raczej rzadziej obije, ale bardziej chodzi mi o to, żeby w tej chwili jeszcze chwilę za nimi poczekać, żeby Yumi z MF-ką były w stanie sobie zużyć ulty, bo teraz wychodzi na to, że przez to, że one się opóźniły, to one zużywają ulty, Ja się jak ty już wróciłem. giniesz, nie? Więc to jest potencjalnie trochę, bo tu w sumie sądzę, że tu mogły być double kill, Ale gdzie... chyba zabiły, no. Więc w sumie No jest bo to nie całkiem Lucianie okej, zabiły. ale chodzi mi o taki nawyk na przyszłość, żeby trochę jeszcze zwiększać szansę na to, żebyś ty też im aż tak bardzo nie ufał, czyli można to wyrzec taka jak z na przykład kodeksu drogowego zasada właśnie ograniczonego zaufania. Trzeba teammateów sprawdzać. W każdym bądź razie można to będzie wykorzystać w taki sposób, że potencjalnie Herald będzie dostępny, ok, tu jest obicie, podchodzisz. Jeszcze z flashem. Że w sumie tutaj to możesz jeszcze chwilę poczekać, czy on trafi Q, czy nie. Bo to było bardzo po prostu w jednym timerze, nie? Że jeżeli by trafił Q, to w sumie wtedy by to było niepotrzebne. No ale dobra, to też jest w sumie tutaj użyteczne. Ale bardziej użyteczne jest to, że stracili bardzo dużo zasobów oraz czasu na bocie. Ten Korki gdzieś tam zaczął ich Ja widziałem właśnie, że dive'ować. oni tam Dianka jest na tym bez bocie. sensu tam latali. No. Więc po tym właśnie tutaj dobiciu masz sporo czasu i możesz sobie nawet potencjalnie pozwolić na invade, ale wiadomo, że w tej chwili voidy będą ciekawsze za zrobieniem kraba, więc zaczniesz od voidów. Swoją drogą też wiesz, że przez item junglerski pierwszy void daje więcej tutaj właśnie expa. Też warto wiedzieć, że czasem warto jest nawet sobie zabrać tylko jednego voida, jeżeli masz mało czasu, żeby dostać więcej expa dla siebie, tym bardziej, że grasz taką postacią jak Jax, a sobie później na przykład pójść na swoje kampy, nie? Jeżeli masz mało czasu, bo tu masz trochę więcej czasu, bo zanim Korkas wstanie, zanim Diana się pojawi, to tu masz po prostu w tej chwili free okienko, żeby sobie to robić, nie? Tu to jeszcze ma w miarę sens, ale jak wychodzisz z bazy, jeśli nie widzisz dużo graczy na bocie i idziesz bezpośrednio na chwilę zaraz na Voidy, to jeżeli masz na przykład 100 golda, no to tu w tej chwili pierwszy kontrol raczej być powinien, bo wszyscy są bo jeżeli właśnie nie masz info, gdzie oni jeszcze są, no to wtedy będziesz potrzebował wizji, nie? Więc A teraz... możesz tu ten nawyk, wiesz, na kontrolów kurde wyrobić, żeby kupować, no nie, bo za mało sam Bo- się tam też zauważyłem, to, że za mało już kupuje. Bo teraz ci się upiekło, bo są wszyscy na bocie, ale wiesz, w innej sytuacji to by ci było potrzebne. Pokręć tą pałą. Lubię kręcić. Dobra, okej, to sobie jeszcze weźmiesz kawałek. On wcześniej nie schodził, też nie powinien mieć wizji, więc potencjalnie może nawet zrobisz sobie riganka. Coś tu będzie musiał spalić, co najmniej ulta, no. Dobra, fajnie. Flash i ult spalony za odrobinę czasu, bardzo fajnie. Teraz tylko jeszcze takie pytanie, ile tam golda jest? 800 golda. Teraz tak, znowu bazujemy na tym, jak bardzo daleko jesteś, nie? Jeżeli jesteś w takim miejscu, potencjalnie recall może mieć większy sens, bo i tak zanim tu sobie dojdziesz, to i tak będzie to zrekompensowane, ale im bliżej jesteś, tym ma to trochę mniejsze znaczenie wtedy. Też warto sobie patrzeć, jak ci mapa gra, bo jeżeli wszyscy są na przykład na mapie, czyli tutaj w tej chwili i mid i top, to częściej chciałbyś wyjątkowo chwilę zostać, po to na przykład, żeby coś właśnie w tej chwili zasekurować, że jeżeli Diana się pojawia, to że ma to sens. Tylko, że w tej chwili to, co zrobił Fizz, nie jest godne follow-upowania. Po co ci przywrócił? Dobra, ale w tej chwili to jest bardzo wartościowe, żebyś wyjątkowo szedł prosto na mida. Nie? Bo w tej chwili obrona mida jest zbyt bardzo wartościowa względem kampów. Nawet jeżeli ty się teraz pokażesz dla mapy, to jest bardziej wartościowe. Nie wiem, czy byłbyś w stanie obronić. Może raczej, jeżeli on by się chciał z tobą mocno tradeować, to nawet jeżeli wziąłby wieżę, to by chociaż stracił sporo HP za to, nie? Więc to i tak byłoby raczej worth. Bo teraz nie masz ani wieży i on ma full HP, dzięki czemu albo tracisz nawet całą tutaj ćwiartkę, jeżeli chodzi o bota dżungli. Chociaż tutaj widzimy, że top lane ma niezłe prawie, więc będziesz to w stanie wykorzystać. Oni znowu idą na bota, więc ty się w tej chwili wymieniasz stronami, to jest jeszcze fajne.
Okej, i tutaj jest sytuacja, gdzie chłop ci jeszcze zapewnił setup z ulti, nawet go w tej chwili zeżar. Dobra. Nie ma ani flasha, ani ulta, więc tu powinien być ponowny fajny regank. No bo wiesz, jedyny minus z tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, to jest to, że okej, bierzesz te kampy oraz te za jej, więc tu jest w miarę równo. Jest równo, jeżeli chodzi o jeszcze na przykład tutaj obiektywy, tylko że cały minus oraz szkopuł jest w tym, że że Diana może grać wokół swoich 4, można by rzec, Jackery, a ty grasz wokół 2 tanków, więc to jest akurat trochę na minus dla ciebie, no ale w tej chwili nie masz za bardzo innej opcji do podjęcia, nie? Tylko po prostu warto mieć tego świadomość, jak na przykład w innych grach będziesz chciał takie decyzje podejmować. Tu sobie zrobisz pewnie paralotnie. Bum, dobra. Tu warto wiedzieć, że jeszcze można jeszcze drugi raz się przejechać, więc tu jest Tak, wartościowe. Wiem. Więc tu wiesz, warto czasem poszedłem przypilnować, czy żaba w tej chwili tego użyje. Oj, dobra, po tym flashu musisz się wycofać. Bo to już jest pod wieżą, nie? Zbyt dużo. No, zbyt dużo było. Tak. Ja i tak nie wiem, czy się nie przewrócił, on się wycofał, bo i tak korki, wiesz. Tak, ale chodzi o to, żeby zwiększyć szanse. Tylko bardziej chodzi mi o to, że tutaj bazujesz głównie na jego dashu, który zużył wcześniej, więc jest to bardzo XD, ale po tym flashu to już jest moment, gdzie ona po prostu zbyt dużą przewagę itemową oraz ręcza, nie? Bo widzisz, że chłop ma prawie że 2,5 itema do twoich 1,5, można by rzec. Coś mnie tutaj ciekawi, że jak już nawet wchodzisz tutaj i klikasz tego ulta, to ty wiesz, że jeżeli nie trafiasz czempiona w pobliżu, to nie dostajesz resistów. Nie, zauważyłem, no. No, bo to też... Tylko odruchowo kliknąłem. Tak, bo to też się teraz pozmieniało, nie? Bo ty sobie więcej grałeś tym jeszcze sobie jeszcze więcej grałeś tym starym Jacksem, Tak, prawda? starym. No właśnie. No tu widziałem, że Fizz się nim zajął. Znaczy tym Lux. Znaczy tak, i tak w tej chwili twoje kampy bardziej wymagają tego, żebyś jednak to robił w trochę innym kierunku. Bo i tak to, czy ci Lucian tam wyskoczy, czy nie jest też takie pewne, tam dużo osób się pojawiło. Tutaj Mida sobie jeszcze pewnie Też tak zczyścisz. tam poszedł. Tak, Mida sobie jeszcze zczyścić. Okej, oni się powywalali, więc ty chociaż weźmiesz sobie w tej chwili Prio z Mida, trochę będzie obite chociaż. Chwilę, dobra, Lucian troluje. Znowu widać, że to nie jest gracz, który smurfuje, tylko to jest gracz po prostu bardziej nafidowany w miarę podobnego elo. bo to, co ona tu w tej chwili robi, to jest też bardzo duży indyk. Bo jeżeli ty jesteś w stanie trochę szybciej zareagować i trochę szybciej sobie klikasz góra-dół, czyli sobie na przykład... Tak, ale tu nie miałem. Tak, jeżeli zdodżujesz tą klatkę, to ona tu w tej chwili jest martwa praktycznie na pewno też, więc no, widzę, że tu dużo było okazji, żeby tę grę dograć. Okej, tutaj fajnie, że bijesz kampa, to już chyba założyłeś, że ona jest martwa. Tak, Aczkolwiek wolałbym, żebyś miał więcej na sobie, nie? Znowu, bo nie wiesz, w jakim procencie oni wykorzystają swoje zasoby, więc lepiej jest mieć trochę więcej na sobie, jeżeli chodzi o tak, myślałem, że ją po prostu łatwo zabiją, ale jak zwykle ale wiesz troszkę. jak to jest. Wolisz, jeżeli masz wybór na takim championie mieć, żeby dać 300 czy tam 400 golda losowemu graczowi, a sobie, to lepiej daj sobie, nie? Yumi już też widzę, że zmieniła obiekt zainteresowań. Nie, no to jest całkiem okej, bo wchodzisz w ciemność, jeżeli chodzi tutaj o właśnie z włączonym sweeperem. Chłop chyba na chwilę sobie przysnął, więc go sobie po prostu zabijesz. Będzie bardzo soczysty ten w tej chwili shutdown, to dużo golda masz w tej chwili do wydania. I teraz jest taki problem, że mając tyle golda do wydania, bo tam już masz prawie 3K, ja już byłbym bardzo ostrożny względem tego, gdzie jest Lucian. Bo to jest znowu ta sprawa, że zobacz. Lucian właśnie zaraz wyskoczy No za bo krzaka. chodzi o to, że Diana poszła na bota zamiast Luciana. Tu jest linia dopuszowana, więc Lucian w tej chwili z Lux nie mają za bardzo solidnego powodu, żeby się pojawiać gdzie indziej niż tu, nie? Więc też śledzenie przeciwnika w fogu jest bardzo wartościowe, ale to też według mnie zawiniło tutaj to, że ty masz 5 sekund na swój ważny cooldown i zamiast zasłonić się tam kęczem, to ty w niego wlatujesz, zanim masz cooldown. A drugie, co nie zużyłeś ulti też na samym starcie, chociaż to by cię raczej nawet chyba tu nie uratowało. Bardziej chodzi o to, że się nie zasłoniłeś w tej chwili żabolem, nie? Co to będzie budowane? Z tego się buduje chyba między innymi do Dead Dance'a. Tylko, że wiesz, jaki to jest problem? Tak. Dobra, okej, to zaraz sobie zobaczę, ale jeżeli chodzi o Dead Dance'a, to tu mam dla ciebie kilka trochę innych ciekawych wariant, że ja jak sobie patrzę na nich, to ty bardzo sobie tu w tej chwili potrzebujesz speeda, nie? Malphite, który tam gdzieś cię stunuje, ma tam jakieś Q, Diana, która sobie skacze, Korki, który ma te paczki,
Lucian, który jakby nie patrzeć, no Flash Exhaust oraz odskoki też później będzie sobie składał itemy, które dają coraz więcej movement speeda, czy ta Lux, która też ma stuny oraz slowy, nie? Bardzo potrzebujesz w tej grze movement speeda i w sumie jeszcze też warto, tu w sumie potencjalnie też by ci jeszcze trochę przydało tenacity oraz HP, więc opcje, jakie ja bym w tej chwili polecał, to byłyby jedne z ciekawszych, no to właśnie ostrze Navori, w sensie ono jest o tyle fajne, że jest po prostu bardzo tanim przedmiotem, nie? I tutaj tak jak właśnie wtedy widzisz, zmniejsza ci to cooldown na twoje spele, które nie są ultami, więc to jest turbo OP, jeżeli jesteś w stanie tutaj, tym bardziej z właśnie tym movement speedem. Całkiem użyteczna opcja, którą nie widziałem, żebyś za bardzo budował, a jest dosyć często brana, to jest na przykład Sundered Sky, bo to jest też item, który jakby nie patrzeć, on też mocno jest zależny od tego, że daje ci też właśnie tu, tak jak widzisz, pierwszego kryta, który cię leczy. Więc to jest też dosyć mocno OP, jeżeli chodzi o niższe dywizje, bo więcej osób będziesz w stanie w tej chwili walnąć. To jest też potencjalnie trochę lepsze na mele postacie niż na ręcz, no bo wtedy częściej będziesz w stanie je sobie obijać, czy też właśnie na przykład taki sterak. Każdy z tych przedmiotów znalazłby trochę lepsze zastosowanie. Swoją drogą też nie wiem, czy kiedyś na przykład brałeś Stridebreakera, ale też jest w sumie całkiem niezłe. No bardziej chyba na Kainie brałem. W każdym bądź razie każdy z tych itemów Dobra, byłby według mnie kiedyś. tutaj trochę lepszy, ale tak pierwsze co mi przychodzi do głowy to właśnie albo był albo byłby właśnie na przykład Sundered Sky, może to jeżeli trochę potrzebujesz movement speeda, albo na przykład Flicker Blade'a, nie? Coś z tych tutaj itemów Czy byś wiesz co, sobie tam dobrał. bardziej wyszedłem z No, Ja co? tu bardziej tak wyszedłem z założenia, że po prostu ich bardziej przytrzymać, że MFK na ulcie więcej ich pobiła, no nie? Okej, tylko że chodzi mi tu bardziej o to, że ty jako Jax, jeszcze, bo masz taki bardziej jeszcze specyficzny przypadek, że ty jako Jax dostajesz pierdyliard resistów z ulta, nie? Jeżeli trafisz tam jakieś osoby. Więc chodzi o to, że jeżeli ty dostaniesz i tak dużo resistów, jeżeli zużyjesz tego ulta, to wtedy to, co ci daje dużą przeżywalność, jeżeli tam sobie będziesz miał na przykład plus minus na przykład 70% redukcji na armorze, to jest to, żebyś miał trochę więcej HP. Temu właśnie między innymi mówię o tych itemach na HP. No spoko. Tym bardziej, że masz jeszcze Yumi, bo im masz więcej postaci leczących, to wtedy im ty masz więcej HP, to jest większa szansa, że one jeszcze częściej będą cię w stanie uleczyć, nie? Więc tutaj zamiast następnego armora, bo fakt, że jeszcze Dead Dance i tak ci daje pasywkę w postaci tego, że ten damage też ci trochę wolniej schodzi, ale raczej wolałbym trochę tutaj inne itemy. Swoją drogą, jeszcze jest taka sprawa, że mam wrażenie, że ty chyba nie zwracasz sobie w ogóle na to uwagi, co to robi, co to jest. Nie wiem, czy ty wiesz, co to robi. No może tak, znaczy to przyspiesza mnie, tak jak sobie idę. Tak, ale to ci jeszcze daje ability haste'a na stałe. Nie wiem, czy wiedziałeś, O. że za każdy stack to ci daje jeden... Nie wiedziałem. Tak, akurat. no to jest zmiana, jeżeli chodzi o właśnie smoki Infernale, nie? Też się trochę tutaj pozmieniała mapa. Dzięki czemu właśnie, jeżeli sobie w to wejdziesz, to dostajesz jednego ability haste'a, więc też warto przy okazji oczywiście, nie żeby sobie intować puffing, tylko sobie dobrać przy okazji, nie? Jak masz takie właśnie wolne okienko. No bo widzę, że stoisz, mimo że tu masz kilka takich punktów do zebrania, nie? Więc to też potrafi być użyteczne. Okej. To jest to całkiem niezłe teraz. Nawalają się, ale trudno. Chociaż zużył ulta. Więc jeszcze przez chwilę nie powinien mieć. Dobra, masz jeszcze tego ulta Yumi. To jest w sumie tutaj też bardzo twój fajny przekaźnik, dobra. Korkas jeszcze się pojawił? A co, on zużył W do Tak. przodu? Czyli go mogłeś dzięki temu zabić? Tak. Czyli zużył to bardzo głupio. Jeżeli chodzi o ability haste, to jest to turbo kluczowe, wiesz, żebyś miał szybciej skoki czy E, nie? No też właśnie dzięki temu włócznia Shojina albo na przykład to Navori bardzo jest fajne na Jaxie, bo ci to jeszcze bardziej przyspiesza. W sumie jeżeli tu klikasz, to miałbyś szansę na to, bo ona jeszcze dodatkowo później Yumi może mieć za chwilę kill, nie? Więc to w sumie ma to sens. To, że ty w tej chwili face-checkujesz ciemność, a jeżeli face-checkujesz ciemność, bo wiesz, że oni tutaj gdzieś mogli za chwilę robić wizję, nie znasz ich dokładnej w tej chwili, w sensie gdzie oni dokładnie są, czy gdzieś się tutaj Diana na przykład teraz za ścianą nie kampi i czy nie ma tutaj gdzieś wizji, to powinien być od razu sobie w tej chwili tutaj odpalony czerwony trinket, nie? Żebyś ty wiedział, czy ty jesteś widziany, czy nie. Bo w tej chwili to nawet może nie jesteś widziany, więc to ci się i tak upiekło. Tylko żeby cię po prostu losowe kill na przykład ze ściany. Ale w każdym razie warto właśnie takie rzeczy widzieć, nie? Bo tu w tej chwili wchodzisz na ślepo. Zużyłeś ulta przed flashem.
To też nie dostałeś resistów, w sumie może byś nawet Tak, zabił ale dzięki myślałem, temu. że po prostu, wiesz co, Fizz poleci bardziej na Luciana niż na Lux i też tak myślałem, że pójdzie Mhm. na Lux. Znaczy tylko na Luciana, nie na Lux, no ale Tak, bo raczej generalnie spoko, po no. prostu tutaj Poszedł na główne Lux, co, to ale... jeżeli tutaj masz odpalonego Red Trinketa, to nawet jeżeli zbliżasz się tu bliżej, to widzisz Wiem, częściej wiem o Dianę co za chodzi, ścianą, no. nie? Mhm. Więc wtedy też sądzę, że częściej byś się w stanie po prostu odsunąć nawet. No i mamy Barona oraz mamy Soul Pointa. No to obie rzeczy są ważne, tylko że bardziej dla was w tej chwili drastyczne to jest to, że No jeżeli raczej oni to, no weźmą nie? Soula, nie? Więc No to będzie szybciej się problem go mały. robi, więc będziesz musiał tu w tej chwili sobie ten obszar skowerować. To jest bardzo też ważny krabik, bądź tu całą wizję odsłania po tej 20 minucie. Czy zwróciłeś uwagę na to, że po 20 minucie albo red buff, blue buff daje na wszystkich, więc on jest teraz silniejszy? Mhm. Tak samo jak i właśnie ten krabik. Tak, tak zauważyłem. Ten krab teraz wizję robi, więc też w sumie taka całkiem fajna mechanika, w sumie, że jeżeli na przykład masz tego kraba w jakiejś, kraba, masz blue buffa albo red buffa na przykład w jakiejś 18 minucie albo 19, jeżeli chodzi o twojego, to czasem wolisz zrobić inne kampy i sobie chwilę poczekać, żeby dało to na cały team, a drugie co, nawet jeżeli jest ta już 20 minuta, ale masz na przykład minutę do na przykład, albo nawet czasem dwie do obiektywa, czasem wolisz wyjątkowo sobie poczyścić inne kampy i sobie poczekać jeszcze chwilę przed tym tutaj właśnie obiektywem, żeby mieć to wtedy dostępne, więc to też może być spoko dla ciebie. Okej, tutaj jeszcze z tym ultem Yumi to już w ogóle jesteś w stanie szybko poczyścić, nawet swojego nie odpalałeś. Chłop w tej chwili, wiesz co zrobił? Chłop w tej chwili zamiast uciec, przeskoczyć przez ścianę, walnął w nią z W, więc dzięki temu to było takie proste. No ale no wiadomo, to są bardziej silverowe sprawy. Po wzięciu tego smoka nie chcesz nie mieć wpływu prawie na żadne zagranie, bo fakt, że żyją tylko dwie osoby, za chwilę sobie wstanie Lucian, ale wszyscy idą w tej chwili grać agro, a ty sobie idziesz czyścić swoje kampy, czyli lepiej by było, nawet jeżeli byś sobie tylko zrobił jednego kampa albo stać między nimi, to by było w tej chwili lepsze, bo jeżeli za chwilę ktoś zginie z twojego teamu, to za chwilę ich team wstaje, a my mamy dostępnego Barona, nie? Więc to jest w tej chwili bardzo cenne, bo ty w sumie tym bardziej w tej chwili wyjątkowo jesteś w stanie kontrolować praktycznie dwa czempiony, bo jeszcze Yumi jest na tobie, nie? Więc masz jeszcze w tej chwili większą odpowiedzialność. Że równie dobrze każda osoba, która w tej chwili gdzieś jest pomiędzy sobie liniami wchodzi, a na low elo w sumie też się to często zdarza, że nawet taka Lux ci solo wejdzie w krzaka, to masz w tej chwili złapanie graczy przed Baronem, plus jeszcze czyścisz sobie dżunglę przeciwną, więc to i tak ma jakiś sens, nie? Mhm. Że po co swoją, jak możesz przeciwną i jeszcze przy okazji wyłapać. Okej, zrobisz sobie Vicenta, w sumie całkiem niezły item, bo mają w sumie całkiem sporo APK, też ci daje tenacity, więc akurat Vincent nawet jeszcze trochę lepszy, tylko że główny dalej problem jest taki, że mimo tego, że ty masz 4 itemy, masz tam dużo AD, masz dużo tego attack speedu, to według mnie trochę jest problem w tej postaci, że masz po prostu bardzo mało HP ogółem, nie? Mimo tego, że mamy jeszcze tutaj taką na shot Yumi, więc fajnie było chociaż mieć jeden item, który ci daje trochę więcej HP niż jeszcze Trinity. Trochę armora jest zdecydowanie mniej warte, jak nie wiesz, czy oni ci w ogóle zrobią jakąkolwiek wizję, a ty musisz iść jako pierwszy, nie? Więc w tej chwili warto by było to No tam. zrobić. Tym bardziej, że widzisz, że nawet Yumi nie wzięła w ogóle control wardów, nie? Więc to jest w tej chwili... Widzisz, że nikt ich nie kupuje, więc to ty powinieneś w tej chwili zamiast tego 2 kupić. Żeby być w stanie tutaj właśnie w tej chwili, nie że sobie odpalasz tutaj czyszczenie, tylko że jeszcze później możesz to sobie wykryć, nie? I sobie zostawić ten obszar. Dobra? No bo jakby nie patrzeć, kiedy grasz z Yumi, to ty jesteś tankiem też. W sensie bardziej face checkerem, nie? Frontlane'em. Okej. Solo się wbija, tak? No dobra, to jest w sumie całkiem w porządku. No da się po prostu wyłapać Diankę. O, ale team co robi? Dobra, no to jest taki moment potencjalnie, że z jednej strony, jeżeli robisz dalej Barona, to możemy mieć ten sens, tylko że twój team jest czyszczony tak szybko, że równie dobrze sądzę, że nawet wcale nie głupim pomysłem, szczególnie to by było fajne, gdybyś miał flasha, byłoby sobie podejść z tą Yumi i spróbować go złapać, jeżeli on zużył dużo zasobów na twoim teamie, bo tu zużył ulta i znowu się patrzysz na twarze postaci, nie? Zaczynasz sobie Barona, ale Fizz sobie tutaj w tej chwili rzuca rybę i MFK flashuje przez ścianę, nie? ID carry się wpieprza tutaj w tej chwili z flashem, więc to już jest coś,
Co według mnie, jeżeli masz tu w tej chwili kamerę plus bijesz barona, no to w tej chwili powinieneś raczej przerwać i podejść. Bo szansa na to, że nawet jeżeli oni ich pozabijają, to raczej i tak wam przerwą tego barona i tak. Jak stoisz za baronem, to wtedy zadajesz tylko połowę damage'u baronowi teraz. To jest też zmiana, dzięki czemu nie warto tam wchodzić. Wtedy, jeżeli byś sobie stał tutaj, to byłaby szansa, że częściej będziesz w stanie tego barona sobie dokończyć. Nawet jeżeli taki tamken się w tej chwili poświęci. A tak to jak stoisz z tyłu, to widzisz, że go bardzo miernie bijesz. Ja nie? myślałem, że on by się właśnie nie poświęcał, bo jakby on się nie poświęcił, to byśmy że spokojnie tego barona zrobili, tak? W takim razie, no to chociaż zabiłeś tego Luciana, to już też coś. Generalnie raczej chciałbyś się cofnąć jak najszybciej, bo nie ma tu za bardzo teammateów broniących tier trójki, ale jeżeli chcesz jeszcze zostać na Blue Buffa, to ma to sens, bo Blue Buff w tej chwili jest po prostu zdecydowanie bardziej cenny niż kiedyś był, ale raczej to już powinien być sam Blue Buff, nie? Po tym Blue Buffie lepiej już, żebyś był przy tej tier trójce, bo teraz branie Grompa za to, że on ci weźmie całą wieżę jest za dużo. No na chwilę stintowałem i sobie mówię, dobra, pierdzielę ten mecz, bo mówię tu i tak to... No nie, no. Taki mental, no to nie. Okej, o dobra. Tu jest pies pogrzebany. Znowu wskakujesz bez E, nie? Jeżeli byś nie zużył tego E wcześniej, to tak szczerze, ty byś go sobie w tej chwili po prostu zczyścił i byście za chwilę wszystkich pozabijali. Ale bez tego E, to nam się cała sytuacja zmienia. No, No i chyba to był taki... Tu Tak. właśnie chyba się najbardziej wkurzyłem na to wszystko, no. no tutaj wystarczyłoby po prostu chwilę poczekać, w sensie po tym jak sobie zużyłeś E, to sobie chwilę sobie poklikać do tyłu, żeby go jeszcze chwilę pobejtować. Za chwilę masz to E, jest cacy. Tak, Bo robicie loops, ten główny minus, że ty nie masz w tej chwili jeszcze trochę więcej CDR-a, albo na przykład właśnie na przykład tego Flicker Blade'a, to jest to, że dzięki temu, że jeżeli na przykład 2 razy byś hitnął, w sumie mógłbyś mieć następne E, nie? Więc to też byłoby nawet bardziej sensowne. Ale dobra, no to już jest taki key moment. W sumie nawet jeżeli tu byś chwilę poczekał, to i tak byłbyś raczej w stanie wygrać tę grę. Okej, na tym raczej możemy skończyć.